Jednym z decydujących powodów, dlaczego postanowiliśmy pojechać do Gruzji, przedzierając się po drodze przez Turcję, było wielkie marzenie. Wielkie marzenie Fary, aby odwiedzić jedno z najpiękniejszych i najbardziej unikalnych miejsc Europy. Wymyśliliśmy jednak, że odrobinę utrudnimy sobie drogę do spełnienia tego marzenia. Aczkolwiek w taki sposób, aby przeżyć piękną przygodę, której nie zapomnimy do końca życia. Spakowaliśmy więc plecaki, wyszliśmy na ulicę i z wielkimi nadziejami wyciągnęliśmy przed siebie kciuki skierowane ku niebu. Co całkiem interesujące, ta niedopracowana w 100% idea po miesiącu podróży i pokonaniu prawie 4500 km autostopem doprowadziła nas finalnie tam, gdzie ma lepsza połówka tak bardzo pragnęła się dostać. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja chyba bardziej. Naprawdę, już jeden punkcik muszę w telefonie, notatkach, tak. Plan na dzisiaj wygląda tak, że musimy się jeszcze wylogować z naszego hostelu i przejść do innego, bo w tym co jesteśmy nie ma już miejsc na dzisiaj dla nas, więc musimy się jakoś koło 11 stamtąd wyeksmitować, tak? Wziąć rzeczy, ale przed tym chcemy jeszcze zjeść drugie śniadanie, a przed tym jeszcze chcemy zrobić szlak, który, jak mi mapa pokazuje, ma 9 km. W sensie 4,5 w jedną, 4,5 w drugą, a mamy na to jakieś 2 godziny. Nie wiem czy się uda, ale się mamy zamiar pospieszyć. Chyba trochę zabłądziliśmy. Przez jakiś hotel idziemy. Już zrobiliśmy cały kilometr i powiem wam, że poszło nam bardzo szybko. Idziemy teraz do takiej zwanej Doliny Miłości. Tak się też po polsku mówi? Dolina? Dolina Miłości. Tak. No. Musicie sami odgadnąć, bo będziemy wam pokazywali widoki, albo już teraz to widzicie. Dlaczego to się nazywa Dolina Miłości? Dobra, pierwszy sukces dnia dzisiejszego. Udało nam się wejść na szlak. Ktoś sobie w jaskini zamontował wieszak. Na miastkę domu, nie? No. Patrzcie. Taka jaskinia, a w środku tylko 2 kamienie, 3 kamienie, co chyba są krzesłami i wieszak. No i takie okoliczności przyrody. O Boże, stało się coś naprawdę niesamowitego. Ta skała chciała się osunąć, ale farcie ją trzyma. Tak, bo psy są... Kotek, czekaj, niech przejdzie chociaż pirat. O, ciężko. Pirat. Oj, nie. A my tymczasem chodzimy do doliny, do której zmierzaliśmy. Doliny Miłości. Sami domyślcie się, dlaczego ona się nazywa Doliną Miłości. Dobra, my się już przeprowadziliśmy z jednego hostelu do drugiego. Potem może wam pokażemy do jakiego, bo mieszkamy w sumie w całkiem ciekawym miejscu, bo w jaskini. No i teraz ruszamy już na kolejny szlak dzisiejszego dnia. No musicie przyznać, że dzisiaj w sumie jak na nas całkiem sporo robimy, nie? Dzisiaj nie jesteśmy leniuchy. Powiem wam,
wam, że to jest najgorsze, co się spotyka w Turcji. Wszechobecne śmieci. O porządek się tu nie dba za bardzo. Nie ma kultury wyrzucania śmieci do miejsc do tego przeznaczonych. Czasami przy autostradach albo drogach są po prostu takie pola całe obsypane śmieciami. W sensie no nie takie, że wysypiska śmieci, tylko że co chwilę butelki leżą, siatki jakieś, nie? Takie rzeczy. A my tymczasem weszliśmy na szlak. Z takich informacji praktycznych jest ciepło, bardzo ciepło nawet. Druga kwestia jest taka, że Kotek. nie wiem, czy dobrze poszliśmy. Nie, niedobrze poszliśmy. Nie no, żartuję, nie zgubiliśmy się, przynajmniej na razie. Co nie, Misiu? Co? Tak? Tak. No, widzicie? Dobra, tu mamy znaki, A Gdzie co te mamy znaki iść? oznaczają? że są gdzieś tu blisko już. Czyli co to oznacza? Że ja się nie będę się złościła? Tak, poniekąd Farunia nie będzie się złościła, dlatego że nie pomyliłem drogi. Tak. Bo bardzo Trzy. nie lubię szczerze, jak kotek moje drogi. Ale nie zdarza się to zbyt często. Nie, no to maps mi się Tobie się na przykład w ogóle nie zdarza, ale to Bo ja nie chyba... prowadzę. No właśnie, Bo ja co nie innego. znam się na mapach. Jakby znam się na mapach, ale ja mogę w zupełnie innym kierunku się mnie pokazywać w innym kierunku, więc... Tak. Znaczy się ty po swojemu interpretujesz mapę, ale niekoniecznie źle, nie? Każdy po swojemu patrzy na świat, nie? Jak to się I mówi. na mapy też. Na mapę też. Lecz kiedy ja pierwszy raz przyjechałam do Warszawy, jak mi było ciężko ogarnąć z waszymi transportami, ze wszystkimi Tak? takimi rzeczami, ale dobrze ogarniałam mapę. Bo musiałam ogarniać, bo nikt mi nie ogarnia. No, A teraz mam ciebie, który to ogarnia. No to wiesz, odeszłam od tego, nie? darmowy ogarniacz mapy. Jakby ktoś był zainteresowany kupnem ziemi w tej okolicy, to tutaj macie informacje. No tak doszliśmy do wniosku, że w sumie trochę za późno tutaj jesteśmy, nie? No, Bo- jakbyśmy jakieś 3 tygodnie wcześniej przyjechali, to by było bardziej piękna natura. Też jest piękna, ale choć to, że liście były na drzewach, a jeszcze były raczej, No. to by takie żółtawe, było piękne. O, wiecie co fajne? W tych jaskiniach są wentylacje zrobione i są kanalizacje też. Jak małe osiedle mieszkalne. Dzień dobry panu. Co pan sobie życzy? Herbatę, kawki? Dzień dobry. A wódkę pani ma? Wódka, tak. Chwilkę. Dla pana wszystko się znajdzie. Wódkę. Sól chcesz? Kubek chcesz? Oliwki nawet masz, chcesz? Dobra, tak ci jeść pochować. Ewidentnie dawno tutaj nikogo nie było. No, bardzo. Ale kubek został. To czysty, to jest prawie czysty. No, czysto. Tylko zakurzony. No. Wiesz jak się czuję? No. Jakby wszyscy na świecie umarli. Jakby wiesz, chodzi o to, że jakaś choroba przyszła do nas i tylko tak kilkanaście, kilka tysięcy osób żywych zostało. I my teraz tak chodzimy i szukamy jedzenia, wody. No, jak w takim filmie o zombie, nie? No, serio. Dobra, zamykam z powrotem. Nie daj Bóg, jak woda przyjdzie, to się poleje. Ja w ogóle nie rozumiem, jak tam ludzie jakby wchodzili na te góry, bo w ogóle jak oni tam wchodzili, nie ma w ogóle dróg normalnych. No, ale my tam nie będziemy wchodzić, bo już dzisiaj mieliśmy już kilka takich głupich pomysłów z chodzeniem gdzieś wysoko. Potem mieliśmy problemy, żeby zejść, więc sorry, ale nie będziemy tego robić. O kurczę. Tutaj chyba płynęła rzeka. Tędy. Korzenie drzew zostało. Patrz, tego się ja właśnie boję, widzisz? O. Ty, ale nie dotykaj tego, No wiem, bo ale urwiesz zobacz. kawał skały i będzie problem. Zobacz. Dobra, znaleźliśmy kościół, ale nie było to łatwe tak naprawdę. Robi wrażenie. Bardzo tak ciekawe i śmieszne, że oni takie wzorki namalowali, czy narysowali, wiesz. No. Że niby to wiesz, takie cegiełki, to jest jakieś wzory. Dobra, byliśmy w tym kościele i powiemy wam tak, nie warto, mimo że spoko to wygląda, ale Tak. droga i do góry, a co najważniejsze z powrotem, no jest po prostu turbo niebezpieczna. Schodziliśmy tam no praktycznie, że czołgając się w dół, tak zjeżdżając Tak. na czworakach. Dobrze, że schowałem telefon i statyw, bo gdybym to nagrywał wszystko,
to na bank coś by się niedobrego wydarzyło. Tutaj w ogóle porzucony jakiś kompleks. Tutaj chyba był jakiś sklepik, nie? Też kawiarnia, coś takiego. Ale jak widzicie, wszystko tutaj zostało zostawione na pastwę losu. Podejrzewam, że ludzie, którzy zwijali ten interes, po prostu nie chciało im się tego targać z powrotem, skąd to przynieśli i woleli to zostawić. Tutaj nasza wędrówka się kończy prawdopodobnie. Droga bez wyjścia. O kurczę. Ta farunia to jest jednak sprytna. Wiecie, jakie są dwie naprawdę super rzeczy na temat, albo nie, trzy super rzeczy na temat tego miejsca. Po pierwsze to, że jest ono po prostu niesamowite, co już pewnie zauważyliście. Po drugie to, że bardzo mało ludzi się spotyka tutaj na szlakach, przynajmniej teraz poza sezonem, ale pamiętam, jak ja tu byłem kilka lat temu, to też chyba w ogóle żadnego człowieka nawet na jakimś szlaku nie spotkałem. A po trzecie to, że tych szlaków tutaj właśnie, ścieżek, różnych dróg jest po prostu setki, jeśli nie tysiące, tak? W zasadzie jakby chciało się obejść wszystkie tutaj szlaki, to nie wiem, czy by życia starczyło. Po prostu ten kompleks jest tak ogromny, tak zawiły i wciąż nieodkryty, że naprawdę można tutaj spędzić mnóstwo bardzo ciekawego czasu, nie Kotek? Tak, naprawdę bardzo fajnie tutaj jest. Tak. No my tak naprawdę... na dłużej tak naprawdę, nie? My jesteśmy na 2 dni tutaj, to jest mało. To jest bardzo mało. No tak jak widzicie, my tutaj zrobiliśmy rano, zrobiliśmy kawałek jednego szlaku. Teraz nie zrobimy nawet całego tego, bo nam nie starczy czasu do zmroku. Trochę za późno wyszliśmy. No a tak naprawdę, żeby poszukać jakieś ciekawe właśnie miejsce do zobaczenia, to spędziliśmy wczoraj, nie wiem, z 15-20 minut. Jedną stronę tylko sprawdziliśmy. Na pewno jakby ktoś spędził więcej czasu na researchu, spadające liście mnie rozproszyły. Miałem na myśli to, że jak ktoś by spędził trochę więcej czasu na robieniu researchu odnośnie tego miejsca, to po pierwsze oczywiście z większą wiedzą by przystąpił do zwiedzania niż my, a po drugie na pewno można znaleźć jakieś przynajmniej równie ciekawe trasy do zobaczenia. No my wybraliśmy sobie taką średnio trudną z tych, które były opisywane, ale tak naprawdę momentami to jest całkiem ciężko nawet, nie? Bo te szlaki właśnie one bywają niebezpieczne, takie piaszczyste i łatwo jest się pośliznąć. Tak. I średnio długą. Może powinniśmy zdecydować się na jakąś krótką. Tak, No ta jest przeprowadzka fajnie. nas trochę wybiła z rytmu, nie? Ale i tak jest naprawdę super. O, chyba czekają nas jakieś ciekawe atrakcje tutaj. Kurde. O, zaczyna się. I tam jeszcze jest. No, idziemy? Ale dziwno, uważaj. Powiem wam szczerze, że te schody, mimo że są solidne, to nie są wygodne do chodzenia, bo one powinny być pod kątem jakimś bardziej zrobione. No albo dziwne, jak naciskasz na to, nie? Bardzo dziwnie. Taki wąski się robią wtedy. No, Ja myślałam, że to jest ciężko, nie Kotek? no. Ta masakra czeka. Po pierwsze tak w górę trochę, ślisko tam jest i jest czarno. Jak ktoś ma klaustrofobię, to nie jest miejsce dla niego. Ale mega ciekawe miejsce, nie? No, czekał to na pewno. Niecodziennie takie drogi, nie? Ścieżki. No. Kotek dał radę. Dobra, wygląda na to, że doszliśmy chyba do Różowej Doliny. A nie widać tego raczej na wideo, ale te skały są... Jakie? Odcień mają różowy. Różowy odcień, nie? Mój ulubiony kolor. Tak? Nie tylko. Czarny i szary. To tłumaczy, dlaczego jesteś tak ubrana. Może. My jesteśmy teraz na postoju w Różowej Dolinie, tak zwanej. A nazwę swoją ona zawdzięcza temu, że tutejsze skały mają taki różowy osad na sobie. Raczej niewiele z tego będzie widać na wideo,
No bo słońce po prostu tak pada, że one są bardziej żółte. No ale musicie nam uwierzyć na słowo, że w rzeczywistości są faktycznie różowe. Fajnie to wygląda. Czujemy się, jakbyśmy patrzyli na życie przez różowe okulary. Czyli jak zwykle. Co to znaczy? Tak naiwnie. No tak pozytywnie chyba bardziej. Pozytywnie, może trochę naiwnie nawet. Masz rację, jak zwykle. No dobra, my już zwijamy się powoli do domu. Będziemy próbowali łapać stopa, bo mamy w sumie 6,5 km po takiej zwykłej drodze ulicy. Chcieliśmy iść jeszcze mniej więcej taki sam odcinek, jak już pokonaliśmy, no ale za późno jest trochę. Ale dobra, próbujemy łapać stopa. Narka, do potem. No dobra, my już jesteśmy prawie w mieście. Tak oto się kończy tak w zasadzie nasz pobyt w Kapadocji. Jutro ruszamy dalej. Słowem podsumowania, jeśli o mnie chodzi, super. Jestem tutaj drugi raz, tak jak i poprzednio, tak i teraz uważam, że jest to zdecydowanie najlepsze miejsce w Turcji pod względem turystycznym, tak? W sensie można tu spokojnie z 2 tygodnie spędzić i się nie nudzić. Mi się też bardzo spodobało tu. No. To bym chciała kiedyś przyjechać tutaj na więcej, żeby więcej obejrzeć. Bo mam taki trochę niedosyt tego miasta, no. Naprawdę, jeżeli szczerze powiem, że w Stambule poczułam już pod koniec, że jestem aż za dużo tam, szczerze. Nasycona, no. Tak, bo już nic nie było do oglądania, bo wszystko tak naprawdę obejrzeliśmy, tak wiesz, co tam chodziliśmy, to nie, a tutaj właśnie czuję, że nie wiem, Za mało, nie? byłoby dużo czego jakby jeszcze do oglądania, nie? Bo Tak. to naprawdę piękne miasto. W sensie miejsce, tak? Bo miasto... Tak, miasto chodzi miasto, o to, że nie? region, dobra, nie? To Kapadocja to jest region, czyli że cały ten region, bo jeszcze w tych 2 miejscowościach nie byliśmy, wioskach Nie małych, tyle, że w 2, ale w wielu, bo tak naprawdę to my byliśmy teraz tylko w Gereme. Ono jest powiedzmy taką najlepszą bazą wypadową do robienia różnych szlaków, ale nie jedyną, co warto podkreślić. Po prostu najwięcej szlaków startuje stąd, no ale z innych miejsc, z innych miast też podobno są fajne. Poza tym w ogóle nawet nie weszliśmy do żadnego z podziemnych takich miasteczek, których tutaj jest podobno mnóstwo. Dużo, no a my do żadnego nie weszliśmy nawet, no bo po prostu czasu nam nie starczyło. Myśleliśmy o tym, żeby zostać dłużej, ale jutro ma być 10 stopni w dzień i ma deszcz padać, więc no nie ma sensu trochę. I zupełnie. tak ma być 2-3 dni niby. ma tak być 2-3 dni, No. więc lecimy dalej na południe, gdzie ma być ciepło. Kochanie, masz jeszcze coś do dodania w kwestii Kapadocji? Mogą oceniać. No. Ile? 10 na 10. Nie, ja nie jestem zaskoczony, nie wiem jak wy, ale ja nie jestem zaskoczony. Tak, no, póki co większych miejsc w Turcji było dla ciebie 10 na 10. Nie, czasami 9, 8, to Bodrum był 10 na 10. No. A my już naprawdę nie przedłużamy, bo mi ręka odpada i musimy kończyć. Trzymajcie się, miłego dnia i tygodnia do następnego odcinka. Pa, pa. Nara, pa. Zgadnijcie, kto tam stoi. My wiemy, ale wam nie powiemy.